Siemano ludziska, siema, a się tu obstawiłem. Słuchajcie, dzisiaj dla odmiany, koniec tego kręcenia tymi śrubkami, dla odmiany kawa, a że jak widzicie już pewnie obstawiłem je tu znajoma firma, to nie jest, od razu mówię, płatna reklama, to nie jest sponsorowany materiał, ja tą kawę znam się z Grzegorzem, pozdrawiam, przedstawicielem tej firmy. No i rzuciłem hasło, że zróbmy film o kawie, a że tą kawę lubię, to mogę ją śmiało polecać. Słuchajcie, poparzymy trochę kawy. Mam nadzieję, że nie będzie to długi film, trochę wam o tej kawie powiem, ale też bez przesady, bo wszystko można znaleźć w internecie. Jak widzicie, rodzajów kawy. Ja sobie od razu tutaj trochę porządku zrobię. Chciałem ten pierwszy plan zrobić taki, żebyście zobaczyli. Jest tych rodzajów kawy, wszystko sobie możecie poczytać na stronie Don Caruso, do której link oczywiście macie w opisie filmu. Ja tutaj podstawiam, jak na dowód moich słów, nie wytrzymałem, już napoczęta, Rico, mój faworyt. Słuchajcie, więc ona sobie pójdzie, na niej będziemy dzisiaj trenować. Piękny ekspres również dostałem od nich, dostałem, żeby nagrać film i zaraz muszę go z bólem serca oddać, bo ładna maszyna, naprawdę. On się nagrzewa, więc to jeszcze chwila. Mamy drugą kolbę, którą też musimy nagrzać, zaraz będę o tym mówił. Wszystkie te szmery, bajery tu za mnie. To nowość. Też pewnie znajdziecie informacje na stronie. Nie chcę się wymądrzać. Mam tu też taką ściągawkę od Grzegorza. Spójrzcie sobie, zróbcie sobie stopklatkę. Z jednej strony, z drugiej strony. Kontakt do Grzegorza też macie w opisie filmu, więc ja się tu nie będę mądrzył na temat tych kaw, bo on na pewno więcej wam powie. A my nagrzewamy ekspres 123 stopnie, pewnie widzicie. Piękna maszyna, naprawdę piękna maszyna. Nie bawiłem się nim, więc będę go poznawał razem z wami. Kluczem do parzenia kawy jest nagrzanie ekspresu, więc zapraszam na film o kawie. Czekamy, aż ekspres się nagrzeje i jedziemy, parzymy, będzie pięknie pachniało. Słuchajcie, będzie to trochę, mam nadzieję, jak najmniej chaotyczny film. Mam miarki na kawę, takie znalazłem, nie jestem przygotowany. Mam wagę, o której będę pewnie wam mówił, jakie jest wskazanie, no bo nie mam takiej wagi, żeby wam to pokazać. Generalnie, skąd się wzięła kawa? Co do samej historii, ona jest długa, jest parę legend, więc załączam wam z Wikipedii link w opisie. Generalnie, w dużym skrócie, long story short, chodzi o to, że szedł sobie gościu dawno temu, jeszcze przed naszą erą, i zobaczył takie rozbrykane kozy, takie pobudzone, i zobaczył, że one wcinają jakieś owoce. No i wziął te owoce i tak powstała kawa. Dalsza historia wypalania kawy, przygotowywania napoju. Poczytajcie, bo to ciekawe, natomiast nie chcę was tu zanudzać. No jest ze dwie strony. Mamy nawet na naszej stronie internetowej firmy tą historię z Wikipedii zaciągniętą. Ciekawa rzecz, warto poczytać. Natomiast tu ma być mięcho, czyli kawa Don Caruso dzisiaj parzona. Sypiemy, pachnie, słuchajcie. To jest piękny zapach. Lecimy z nią do młynka. Generalnie ja wam przedstawię taką włoską szkołę parzenia kawy, jakiej mnie kiedyś nauczono. Będę opisywał, nie będę tego filmu przeciągał specjalnie. Będziemy, tak, przede wszystkim piękny ekspres La Pavoni. Młynek firmy tej samej, przyjrzyjcie się z bliska. Młyneczek piękny, La Pavoni, znaczek macie. On ma ustawienia programowalne pojedynczego espresso, podwójnego espresso. My będziemy mielić manualnie, ponieważ ja wam chcę pokazać, jak to działa. Potrzebujemy tampera. Tamper służy do ubijania kawy w kolbie. Podwójna kolba, ona jest chłodna. Pamiętajcie, podstawą prawidłowe parametry ekspresu. Tu widzicie manometr. Na manometrze będzie rosło ciśnienie podczas pracy pompy. Tu drugi manometr. To wszystko będę tłumaczył podczas pracy. Dysza pary. Ja ją odkręcę tylko, żeby pokazać. Matko, kto to tak zakręcił? Tym się spienia mleko. Mleka nie umiem spieniać dobrze, nie umiem latte art, czyli tej jakby całej sztuki związanej z rysowaniem mlekiem, więc nie będę się tu wymądrzał. Tu mamy gorącą wodę, o americano też powiemy. Odkręcamy, leci nam wrzątek. I to taki wrzątek, bo temperatura w bojlerze to jest 123 stopnie. Słuchajcie, pora zmielić pierwszą kawę. Ja tego młynka nie ruszałem, tak jak go dostałem, tak sobie stoi. Waga
na 0. Po to mam dwie te miarki, żeby sobie tarować, czyli wytarujemy. Ja sobie zmielę kawy, a zobaczmy, na pojedynczej ognia. Zobaczymy, ile się zmieli. Będę wam mówił wskazania wagi, jeśli tego nie widzicie, bo no straszna żonglerka będzie. W tej chwili waga wskazuje 0. Przesypuję całą namieloną kawę. Jest 10 gramów. Ja uważam, tak zostałem nauczony. Tutaj taką konstrukcję jeszcze widzicie, pewnie się będzie lała woda, bo ten ekspres ma odpływ. No ale ja tu skonstruowałem taki wężoid i działa. Dobra, wracając, słuchajcie. 11 gram. Ja zostałem nauczony, to też traktujcie jako wytyczne. To nie jest tak, że jak zmielicie 10 gram, to będzie za dużo. Ja nauczony jestem, że na pojedyncze espresso mielimy 8 gram kawy, więc sobie tu trochę odsypię. Oj kurna, będę dzisiaj cały pachniał kawą, ale jaka to jest perfuma. Odsypujemy. W tej chwili mamy jeszcze 9 gram. Jedziemy dalej. Jeszcze 9 gram. No i to taka zabawa. Słuchajcie, ustawianie młynka to jest metoda prób i błędów. Do ustawienia młynka potrzebujecie właściwej kawy, bo każda kawa mieli się inaczej. Tą akurat, którą pokazywałem, to jest Don Caruso Rico. Mieszanka, żeby was nie skłamać. Poczytajcie na stronie Don Caruso, którą macie w opisie. Nie będę się tu produkował, bo tych kaw, jak widzicie, oni stoją za mną w ofercie, mają trochę. To jest nowość. Ta jest moja ulubiona, to jest mieszanka z robustą. Ja takie kawy lubię. 8 gram na wadze. Odpinamy kolbę. Jezus! Odpinamy kolbę. Teraz muszę ją jakoś tu sprytnie przesypać. Zobaczymy, jak się będzie parzyć. 8 gram na pojedyncze espresso. Idealny czas ekstrakcji. To jest chyba sitko, słuchajcie, 9-gramowe, ale zobaczymy. Idealny czas ekstrakcji to, tak jak mnie uczono, 24 sekundy. Generalnie między 20 a 30. I teraz słuchajcie, widzicie? Na brzeg kolbę. Ubijamy tamperem. Tak, to jest większe sitko, ale zróbmy na 8 gramach. Zasada parzenia kawy, ponieważ wymiennik ciepła, nie będę wam tłumaczył budowy ekspresu, wymiennik ciepła jest nagrzany, należy trochę schłodzić tą wodę, która tam stała. Zapinamy kawę, nie mamy szklanki i od razu ekstrakcja, nie trzymamy tej kawy tu zapiętej długo, bo ta kawa nam się przypali. Obserwujcie wskazania, ja ich nie widzę. Ciśnienie na pompie 9 bar, ciśnienie na grupie 10,5 bara. Jest ok. Zobaczcie, jak ta kawa się pięknie parzy. Trochę zbliżę. Nie mam na środku. Zaraz tu przysunę ten ekspres trochę. Podczas pracy, bardzo mądre. No ale widzicie. Na razie nie mierzę czasu, chcę zobaczyć, jak ta kawa wyjdzie. Pięknie pracuje. Ta filiżanka ma 70 ml, więc kończymy. No i słuchajcie, już pierwszy strzał. Już pierwszy strzał robi robotę. Zobaczcie, zbliżę na maksa. Spróbuję to wyostrzyć. Zobaczcie, jak ta kawa wygląda. Może nie poleję po wadze. Moim zdaniem idealna. Myślicie, że się nie napije? O, jaka kurczę esencja. Ja lubię tą kawę, naprawdę. Ja jej nie pokazuję wam dlatego, że coś z tego mam, bo nie mam. No, poza udostępnionym ekspresem, z którego mogę pokorzystać i nagrać fajny film, ale... Kurna, no. Popatrzcie, jak piję. Słuchajcie, dobra. Pitu, pitu. Gdzie jest mój pojemnik na zlewki? Pitu, pitu. A teraz sprawdźmy, czy ona rzeczywiście, ekstrakcja trwała... Jak mi tak będzie szło, to ten film naprawdę będzie krótki. Czy ekstrakcja trwała te 24 sekundy, więc opróżniam sobie wszystkie pojemniki. Taruję wagę. Mielę jeszcze raz. Jest po prostu taki zapach, będę miał dzisiaj taki piękny zapach. Teraz nasypiemy trochę więcej, słuchajcie. Zróbmy to tak. Sypując 6 gram. 8 gram, dobra, ponieważ to sitko jest większe. I to też pamiętajcie, bo kawę można się nią bawić, ale generalnie ja wam jakieś takie ramy chcę zarysować. Czyli mamy 9 gram, teraz tak. Fusy. Out. Trzeba to przetrzeć. Do tego są specjalne pędzelki, ale jakby tu nie o obsłudze ekspresu. Sypiemy te 9 gram. I teraz mierzymy czas ekstrakcji. Najpierw tamper, ubijanko. Przelewamy, ale zanim przelejemy, przygotujmy sobie stoper. Słuchajcie, gdzie ja mam stoper, zegar?
I parzymy 24 sekundy. Tak jak mówiłem, tak mnie uczono, tak jestem nauczony. Ta kawa się sprawdza przy takich czasach. Czyli przelewamy. Ja wam zaraz ten stoper pokażę. Zapinamy. Odpalamy i start. Zobaczcie, jak się zagina. To świadczy o dobrze parzącej się kawie. To zagięcie. No teraz to po prostu idzie taka esencja. 12. 15. Espresso powinno mieć około 40 ml. 20, 21, 22, 23, 24. Słuchajcie, co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? Spójrzcie. No po prostu ja się ożłopię dzisiaj tej kawy, że pobiegnę na piechotę do domu. 19 km, które mam z pracy. No jest to tak esencjonalne. Jest idealnie wszystko ustawione, słuchajcie. Jest młynka, miałkość idealnie ustawiona. Zaraz wam o tym opowiem. To pokazuję tak, bo część się kręci tak. Tu mamy regulację. Nie będę go regulował, bo jest idealnie wyregulowany. Jeśli chodzi o mielenie, dwie ważne rzeczy. Pracujemy na kawie, na regulacji młynka, jeśli ekspres jest idealnie ustawiony, czyli są odpowiednie ciśnienia w granicach normy. Nie musi być idealnie 9 barów, bo prawidłowe ciśnienie parzenia kawy to jest 9 barów. To ma być w okolicach. To też, słuchajcie, robicie to dla siebie. To nie ma być jak w książce. Jest wiele czynników, ale generalnie trzymajmy się tego, co mówiłem, czyli 8-9 gram, 20-30 sekund. Tak wygląda kawa zaparzona przez 24 sekundy. Ona tu będzie trzymać tą kremę długo. I słuchajcie, takie rzeczy. Mielimy 9 gram kawy, parzymy, parzy się za długo, czyli jest za drobno zmielona. Skręcamy na drobniejsze, mielimy 9 gram kawy, parzymy, aż osiągniemy te 24 sekundy, czy tam pomiędzy 20 a 30. No mówmy o tych książkowych, jakby o tych cyfrach książkowych, żebym ciągle nie powtarzał tych granic, czyli mielimy 9 gram, parzy się za wolno, parzy nam się te 40, bo w tej chwili tu jest około 35 ml, myślę, bo szklanka ma 70, filiżanka, więc parzy nam się za długo, że dopiero połowa tej filiżanki jest po 40 sekundach, czyli jest za drobno zmielone. Rozkręcamy regulację na trochę grubsze, niewielkie ruchy, mielimy następny raz 9 gramów, parzymy, aż dojdziemy do tych 24 sekund. Wtedy mamy ustaloną grubość mielenia, zostawiamy i wtedy sterujemy sobie czasem, tak żeby dany przycisk przez zadany czas wymielił nam te 8-9 gram kawy. Nic prostszego, nauczyć się można tego tylko i wyłącznie praktykując to, ćwicząc. Ja kiedyś też te młynki ustawiałem pół godziny, 40 minut, walczyłem z tym. Praktyka, potem zajmowało mi to 50 minut. Słuchajcie, no i teraz analogicznie zostawiamy podwójną kolbę, pojedynczą, przepraszam. Zapinam sobie tą, bo ona jest zimna, a kolba musi być nagrzana. Musi być nagrzana, to jest warunek konieczny. Przelejmy przez nią trochę wody. Nagrzejmy ją. Niech ona tu trochę popracuje. Ja się napiję kawy. Może wiecie co? Ja trochę przekręcę ten aparat, żebyście bardziej widzieli ekspres. O, widać mnie? Widać mnie. Pyszna jest ta kawa, no po prostu jest pyszna. Może ja wam jeszcze zbliżę, może ja wam trochę powiem, bo pokazywałem tylko kartkę, niech ta kolba się dobrze nagrzeje. Słuchajcie, 100% robusta. Nawet nie znam wszystkich tych kaw, przyznam szczerze, wszystkich ich nie piłem. 100% robusta, bardzo intensywna, dużo kofeiny pewnie, no jak to w robuście nazywa się to, zabij mnie Grzegorz, audace? Nie znam włoskiego. Kolejna. To jest ta nowość, o której Grzegorz mi mówił, tutaj nie ma. 50/50. Pamiętajcie, arabika to kawa kwaskowa, arabika to kawa niskokofeinowa, robusta jest kawą gorzką, wyrazistą i ma dużo wyższą zawartość kofeiny, około 3,5%. I robusta ma złą opinię, bo ludzie znają podłą robustę. Dobra robusta jest kawą dobrą, nie jest kawą kwaśną, jest kawą goryczkową. Pamiętajcie o tym, bo robusta robuście nierówna, tak samo jak i arabika. Idąc dalej. Vincente. 70% arabika, 30% robusta. Proszę. I już tak lecąc dalej. Felice.
100% arabika. Top Quality Don Caruso 100% arabika. I słuchajcie, chyba wszystkie. Tu macie wszystkie, jak już pokazywałem, ale wróćmy do kawy. Kolba już gorąca, bo ciężko dotknąć. Weźmy większą szklanicę. Ja wam pokażę, jak ja się uczyłem. Nie mogę sobie odmówić, słuchajcie. Nie za dużo tego? Jak ja się uczyłem parzyć kawę podwójną. Na podwójne espresso, według szkoły, której mnie nauczono, ponoć włoskiej, dajemy 14 gram mielonki. Czyli wracamy, tarujemy, wyrzucamy stare mielone kawę, no i mielimy 14 gram. Ja sobie spojrzę, Boże, jaki tu burdel, ale no co poradzisz? To jest chyba 14 albo 15 gramowe sitko. Mamy 0. 12 gram. Ja bym trochę domielił. Tak też można. Tu jest taki bumper. Można mu przerwać. Mamy między 14 a 15 gram. Może być. To chciałem osiągnąć. Słuchajcie, przesypujemy do kolby, która jest już nagrzana, podkreślam. Ugniatamy ten nacisk baristy. Są nawet takie dynamometryczne tampery. Ten nacisk baristy. Ale urwał! Urwi. Jeśli wam się ześliznęło, tak jak mi, można postukać, bo zobaczcie, krzywo się ubiła. Ona musi być prosto ubita, bo będzie się nierówno parzyć. Postukać i ubić jeszcze raz. Ale to było No niestety, dobre. nie jest to stół przeznaczony do parzenia kawy. Mamy to. Przelewamy. I ja się uczyłem tak, że będziemy liczyć te 24 sekundy, ale na jednym wąsie. Zaraz będziecie wiedzieć, o czym mówię, jak tylko zacznę parzyć, czyli stoper. Nie powinienem tak przeciągać, ale chcę wam to pokazać. Oczywiście cały telefon w kawie, więc odciski palców nie działają. I odpalamy. Macie tu zegar. I tak sprawdzamy, czy będzie prawidłowa pojemność na tej samej filiżance. Chodzi o to, że tu też się musi podobnie zaparzyć jak przy pojedynczym espresso, no ale widzicie, połowa kawy idzie w tacę. Nie wiem, czy to widać, ja też muszę widzieć. Tu może być objętościowo nieco więcej, to nie jest problemem. 23, 24. I oczywiście w takiej filiżance, zaraz to zaparzymy, tej kawy będzie odpowiednio więcej, no bo połowę puściłem w kanał. Ale spójrzcie, to się nazywa gęsia skórka. To, co tu widzicie, to jest, Włosi to sprawdzają tak, że biorą saszetkę cukru, wsypują, ona się musi chwilę na tej kremie, na tej piance utrzymać, dopiero zatonąć i to jest według Włocha dobra kawa, dobre espresso. Słuchajcie. Zaparzmy takie podwójne espresso, żeby jeszcze tu się stało zadość wszystkiemu. Zaparzmy je do tej wielkiej szklanicy. Ja oczywiście tu odważam. Słuchajcie, ja nie zajmuję się już ekspresami kolbowymi, wycofałem się z tego, bo mam masę automatów, natomiast no to jest zabawa z kawą, to jest świetna zabawa. 11 gram. Doważmy trochę. No halo, tak, narób bałaganu, gościu, ja jestem nieogarnięty po prostu totalnie. No tak, ty się ma co śmiać. Płakać trzeba, kur... Czy to jest dobrze starowane? Dobrze. Mamy 14. Słuchajcie, wywalamy fusy. Wywalamy fusy na podłogę, bo przecież wiecie, jak to ze mną bywa. Wycieramy kolbę, sypiemy. Kolba napełniona. Ja w powietrzu to docisnę. To nie będzie taki nacisk jak trzeba, ale damy radę. Przepłukujemy. Szukamy stopera. Zapinamy. I odpalamy.
2 sekundy po fakcie to odpaliłem, więc będzie trochę mniej czasu, czyli lecimy do 22 sekund. Widzicie, jak to się pięknie parzy. Ona jest za słabo ubita trochę, no bo robiłem to w powietrzu, ale i tak jest git. Wszystko mi tu dzwoni, wszystko mi tu brzęczy. Ile mamy? 22. Niewygodnie. Nic się nie stało? Odkręciła się rączka. Normalka. Trzeba porządnie dokręcić. Ja już nie piję, bo już czuję, że mnie z butów wyrywa. No ale sami widzicie. Sami widzicie, w tej szklance to jeszcze lepiej, w tej filiżance wielkiej to jeszcze lepiej widać, jaka to jest rzeźnia w pozytywnym sensie. Słuchajcie, na koniec, ponieważ mówimy tylko o czarnych kawach, ja już cały w kawie jak zwykle, na koniec, zaraz zanim posprzątam ten bałagan, mlecznych kaw nie dotykamy, nie znam się, znaczy znam się, ale nie umiem dobrze spieniać mleka. Americano. Americano to jest kawa przedłużona wodą. Nie robimy tego w taki sposób, że sobie parzymy całą tą szklanicę, aż nam się napełni, tylko Americano, jeśli mocniejsze, to tak jak to na podwójnym espresso, jeśli słabsze, to na pojedynczym espresso, przedłużamy gorącą wodą. Tak się to robi fachowo. Nie pijemy wtedy tych popłuczyn z przeparzonych fusów. Ten dźwięk to dobijanie wody do ekspresu, nie przejmujcie się. Ulałem mu wody z boilera, więc sobie pobrał ze zbiornika. Americano mocniejsze, takie jak ja lubię, jeśli już piję Americano, to podwójne espresso. I wtedy ta kawa wygląda nadal dobrze. Niech no się wybzyczy chłopaczyna. Wygląda nadal dobrze, ma kremę, a mamy jakby troszeczkę osłabiony ten intensywny smak tej kawy przez to, że jest dolana woda. Słuchajcie, tyle w temacie. Ja wam to wszystko jeszcze napiszę, te wszystkie parametry, 14, 12, 8, 9, 14 gram, 24 sekundy czas ekstrakcji. Młynek, tak jak mówiłem, najpierw musimy ustalić miałkość mielenia, żeby w zadanym tym czasie 24 sekund parzyła się odpowiednia ilość kawy, czyli 40-50 ml, to już wybierzcie sobie. Potem dopiero programujemy czas mielenia, żeby się ta zadana ilość w zadanym czasie mielenia zmieliła. Można się bawić kawą, to nie jest tak, że to musi być 8 gram. Niektórzy lubią siekierę, sypią tego więcej. Są różnego rozmiaru sitka do kolb. Widzicie, jak ta kawa zaparzona wygląda, ona nawet stąd nie wypadnie. Zabawa z kawą, jak chcecie naprawdę. Taki ekspres tani nie jest, ale no w automacie na niewiele rzeczy macie wpływ. Tu jest świetnie, wszystko można wysterować. Słuchajcie, będę kończył, muszę trochę ochłonąć po tej kawie. Pewnie się jeszcze jej napiję. Dziękuję firmie Don Caruso za udostępnienie sprzętu. Kawę ich lubię, więc polecam. Wszystkie linki macie w opisie. Piszcie komentarze, co sądzicie, jakie macie swoje pomysły na parzenie kawy, jakimi ekspresami ewentualnie, jeśli macie jakieś takie lepsze maszyny, się bawicie. Przypominam o linku do strony, do naszej grupy na Facebooku. Komentujcie, subskrybujcie, będą się zdarzały takie filmy około serwisowe, no bo to przecież serwisujemy sprzęty do kawy. Dajcie łapkę w górę, dajcie łapkę w dół, jak się nie podobało. Wiem, trochę chaotycznie, ale no nie mam tu warunków, żeby się tak pięknie rozstawić, jak to wygląda w kawiarni. Pozdrawiam was. Ja idę pobiegać wokół serwisu, żeby trochę wypocić kofeiny. Smacznej kawki życzę oczywiście. Trzymajcie się. Cześć.